Cześć! Dzisiaj pokażę Wam bombkę, do stworzenia której zainspirowała mnie szkatułka stworzona przez moją babcię ze starych zdjęć. To znaczy wtedy zdjęcia nie były stare, kiedy babcia szkatułkę robiła, teraz już są. Takie szkatułki robiło się ze zdjęć albo z pocztówek. Ich boki były ze sobą zszywane pięknym ściegiem w taki sposób, aby ścianki szkatułki były wypukłe. No to było takie małe dzieło sztuki. No ale już nie przedłużam i Wam opowiadam, co po kolei robię. Bazą pracy jest bombka o średnicy 12 cm, bombka plastikowa, więc zaczynam od malowania jej podkładem. Kiedy podkład wyschnie, całą bombkę maluję na biało farbą akrylową. Na górze i na dole bombki przyklejam wyciski w kształcie kwadratów, no i muszę przykleić je równo, dlatego że za chwilę będę łączyła wszystkie narożniki wyciskiem w kształcie sznureczka, więc jako punkt odniesienia obieram sobie szef na bombce. Ja wszystkie wyciski wykonałam z gesso, one muszą być elastyczne, no ale jak ktoś chce, sznurki można spokojnie wykonać z masy samoutwardzalnej. Natomiast ta foremka do tej kwadratowej ramki to jest bardzo delikatny wzór i tutaj niestety masa się nie sprawdzi. Gesso jest najlepsze. Wyciski przyklejam do bombki klejem Express Glue. Z papieru ryżowego wyrywam sobie 4 obrazki i przyklejam je do bombki klejem do dekupaż. Po wyschnięciu kleju i zabezpieczeniu pracy lakierem domalowuję tło do obrazków i zamalowuję też tymi samymi farbami wszystkie wyciski. Następnie wyciski bielę.
I jak już mam białą farbę, to od razu odbijam sobie wzory z pieczątek silikonowych na górze i na dole każdego z obrazków. Pamiętamy, że farby na pieczątkę nanosimy nie za dużo, bo nam się rozmaże. Żeby nie było za czysto, dodaję jeszcze trochę białych chlapnięć. Całą bombkę zabezpieczam lakierem matowym. Do starej bombki potrzebna jest stara wstążka. Ja takiej nie miałam, a przynajmniej nie w tym kolorze, dlatego muszę sobie ją zrobić sama. Białą wstążeczkę brudzę mieszanką farb w kolorze pasującym do bombki z dodatkiem lakieru. Kiedy wstążka jest już sucha, wiążę sobie kokardki. Nie przyspieszam tego fermentu, może komuś ta sztuczka się przyda. Kiedy mam już uformowane kokardki, docinam wstążkę na równo i przyklejam do bombki klejem na gorąco. Gotowa bombka ku pamięci babci prezentuje się tak. Mam nadzieję, że pomysł przypadnie Wam do gustu. Listę materiałów użytych znajdziecie w opisie filmu, a ja żegnam się już z Wami. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. A jeśli lubicie oglądać moje filmy i chcielibyście mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę na platformie Buy Coffee. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.